Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym Wam pokazać mój pomysł na sterowanie napięciem w kontrolerze ładowania turbiny wiatrowej, który będę budował. No i pomysł jest taki, żeby znaleźć coś, co będzie załączać automatycznie przy określonym napięciu i rozłączać automatycznie przy określonym napięciu rezystory hamujące do turbiny wiatrowej, tak żeby przypadkiem się akumulatory nie przeładowały. No i w tym przypadku wykorzystam sobie taki komparator napięcia, który jest sterowany napięciem właśnie między innymi. Dzięki temu będziemy mogli ustawić sobie w programie, który on posiada, wartości szczytowe i wartości minimalne, przy których otwiera się ten akurat przekaźnik, przez który popłynie napięcie do sterowania kolejnym przekaźnikiem, tym razem już MOSFETowym, który będzie zwierał na, właściwie będą 3 takie MOSFETowe przekaźniki, będą zwierały uzwojenia turbiny na rezystor, czyli będą wyhamowywać po prostu turbinę w sposób bezpieczny, nie będą powodować zwarcia bezpośredniego na cewkach, tylko będą wyhamowywać, powiedzmy, w sposób łagodny tą turbinę, tak żeby to przypadkiem się nie spaliło wszystko. Komparator ten jest zasilany napięciem 24V, właściwie można już go zasilić napięciem 5V, ale od 5V następuje tylko pomiar. Żeby uruchomić ten przekaźnik, który tu jest, musimy mieć 24V. Przekaźnik, tak jak widać, jest tutaj 24V. No i przy tym napięciu on otwiera bądź zamyka obwody, jeżeli napięcie z turbiny uzyska zadaną wartość, którą sobie ustawimy. Pokażę, jak to tak mniej więcej działa. Do zasilania tego komparatora chwilowo wykorzystam sobie taki zasilacz laboratoryjny, może mały, regulowany. No może nie laboratoryjny, ale regulowany. I tym zasilaczem sobie poprzez ten przewód podłączyłem napięcie 24V pod styki zasilające. Oraz tymi przewodami podłączyłem zasilacz laboratoryjny, który mam tylko do 30V, fakt faktem, ale do symulacji nam wystarczy. I on będzie mierzył tutaj ten komparator napięcie podawane przez ten rezystor. Włączymy światełko, żeby było lepiej widać. Dobra. Wyglądać będzie to w ten sposób. Tu jeszcze podłączyłem sobie pod styki przekaźnika normalnie otwarte omomierz, tak żeby nam tutaj zabibał w momencie, gdy będziemy mieli obwód otwarty, zamknięty, przepraszam. No dobra, pomiar wygląda w ten sposób, że tak jak tutaj sobie reguluję ręcznie, tak samo tutaj dosyć szybko jest wykonywany pomiar tego napięcia. Napięcie mam ustawione na 23V, żeby przekaźnik załączył, i na 20V, żeby przekaźnik się rozłączył. Tutaj w programach można jeszcze dodatkowo kilka opcji ustawić. Później dokładnie omówię szczegóły tego w następnym filmie, właściwie komparatora, bo teraz chciałem tylko na szybko pokazać, jak to mniej więcej działa. Programów jest 5. Oczywiście wszystkich jeszcze nie rozgryzłem. Program trzeci to jest program, który kalibruje nam to urządzenie zgodnie z napięciem, które tutaj podaje, powiedzmy, turbina wiatrowa. Można sobie ustawić, za pomocą jakiegoś miernika to dokładnie skalibrować. Program czwarty, który jest dosyć potrzebny, wydaje mi się, określa nam zwłokę. Można ustawić, żeby ta zwłoka wynosiła 0, wtedy natychmiastowo będzie się to przełączało. No i to chciałem pokazać właśnie. W tej chwili mamy tak ustawione, że na 23V, jak mówiłem, powinien uruchomić się przekaźnik. 23V, przekaźnik się uruchamia, miernik pokazuje przejście na stykach, a przy 20V nastąpi rozłączenie przekaźnika. 20V, przekaźnik rozłączony. Jeszcze raz zobaczymy, 23V. 23V, następuje uruchomienie. No, tam delikatna różnica pomiędzy tym chińskim zasilaczem laboratoryjnym a tym urządzeniem. No i przy 20V nastąpi wyłączenie obwodu.
tak jak powiedziałem, przez ten obwód tutaj popłynie napięcie jakieś, powiedzmy tak jak te MOSFETy są sterowane tak od 2 do 36 V, w tym przedziale musi być podane napięcie, żeby MOSFET otworzył obwód, więc wydaje mi się, że wykorzystamy to napięcie, które idzie tutaj do zasilenia tego komparatora i puścimy je przez ten styk i będzie to napięcie sterowało otwieraniem i zamykaniem tych 3 MOSFETów, które będą podłączone do 3 faz. Wszystko to dokładnie Wam pokażę podczas budowy tego sterownika. Sterownik będzie dosyć tani w porównaniu do wszystkich innych na rynku i każdy będzie mógł sobie go zbudować. Takie jest założenie tego filmu i tego programu, żeby każdy mógł, tego kanału, żeby każdy mógł sobie po prostu zbudować coś bez zbędnie dużych kosztów. Koszty oczywiście można sobie jeszcze zminimalizować. Ja sobie zamówiłem te części przez Allegro, ale jeżeli ktoś ma czas i chęci poczekać, to na AliExpress te same, bo to są chińskie rzeczy, więc na AliExpress te same urządzenia można kupić o połowę taniej tak naprawdę. Ten cały komparator kosztuje na Allegro około 40 zł, wydaje mi się, dałem za niego. Z przesyłką tam niewiele więcej, ale na AliExpress można go kupić o połowę taniej, także no i dobrać można napięcie tego przekaźnika w odpowiedni sposób. Ja byłem akurat zmuszony czasem, więc chciałem to zrobić jak najszybciej, więc wybrałem taki, jaki był dostępny z dostawą na drugi dzień. Nie ma na Allegro dosyć dużo tych urządzeń, bo one i tak są w większości z Chin sprowadzane. Tak to się przedstawia. Teraz tak, jeżeli chcemy zrobić sobie zwłoka, jeszcze to pokażę tylko, czyli w programie 4 ustawimy sobie program 4, ustawmy sobie tutaj 3-sekundową zwłokę, potwierdzimy, wychodzimy z programu. Teraz po osiągnięciu napięcia 23 V będzie przeskok dopiero po 3 sekundach, powiedzmy. Mamy 23 V i po 3 sekundach powinno nastąpić załączenie się przekaźnika. Działa to tylko i wyłącznie przy osiągnięciu wartości szczytowej. W momencie, gdy osiągniemy wartość podstawową, czyli 20 V, nie ma zwłoki. On automatycznie się przełącza. No i dobrze właściwie, bo tak to mniej więcej będzie wyglądać, że komparator będzie mierzył napięcie na bateriach i turbinie wiatrowej, więc one będą ze sobą połączone. Też pokażę, w jaki sposób będzie to zasilało, z turbiny wiatrowej będzie zasilany akumulator, ładowany właściwie, i to napięcie w momencie, gdy osiągnie tam powiedzmy 56 V, komparator automatycznie przełączy się na tam z delikatną zwłoką, powiedzmy 55 ustawimy i tam kilka sekund zwłoki, żeby po osiągnięciu tych 56 V automatycznie włączyć sobie grzałki. Grzałkę można wykorzystać nie tylko rezystor, ale można podłączyć to pod cokolwiek innego tak naprawdę. Wszystko, co jest grzałką, jest rezystorem i wszystko można wykorzystać tak naprawdę w sposób użyteczny. Ktoś może sobie ogrzewać pomieszczenia, a ktoś może sobie ogrzewać wodę, także to jest kwestia tylko i wyłącznie własnego wyboru. Tam z turbiny wiatrowej, którą ja akurat posiadam, tej Easty Breeze 2 kW, przy wysokich obrotach napięcie tam rzędu 200 kilka voltów, także można spokojnie zasilić grzałkę boilera, jeżeli chcemy to na przykład wykorzystać jako rezystor hamujący do naszej turbiny wiatrowej. No i tak jak to mówiłem, będzie to montowane razem z tym sterownikiem. Sterownik będzie składał się z tego komparatora, będzie składał się z mostka prostowniczego, 3 MOSFETów sterujących. Dodatkowo ja wykorzystam sobie jeszcze układ pomiarowy. Kupiłem też taki miernik, watomierz, który też można wpiąć. Pokażę też schemat tego, jak to zrobić, więc myślę, że koszt takiego, powiedzmy mojej wersji, którą będę budował, to jest około 500 zł z tym watomierzem, bo watomierz kosztował mnie 160 zł, ale wybrałem sobie taki, powiedzmy, ładniejszy, ale taki podstawowy koszt nawet bez watomierza tylko i wyłącznie do generowania napięcia na nasze akumulatory to będzie około 300 zł. To będzie koszt cały, żeby każdy mógł sobie zrobić taki sterownik, kontroler ładowania do turbiny wiatrowej. Nie będą to kwoty 1200 zł, 1200, 1500 czy tam ile chcecie, to będzie po prostu bezpośrednio, dosyć tanio. Każdy będzie mógł to zbudować. No i tak mam to zamiar właśnie pokazać wszystko. Zapraszam do oglądania. Kolejny filmik będzie właśnie z budowy tego
zbudowy tego sterownika i ewentualnie może wcześniej pokażę też, jak zbudowany jest sterownik Easty Breeze, który jest zbudowany dokładnie w ten sam sposób, kosztuje 2300 zł, czy tam 2100 zł, zależy jak to dostanie. Oczywiście mówię o eBayu, bo w polskiej dystrybucji jest dużo droższy, a zbudowany jest dokładnie tak samo, z tym, że nie ma takiego komparatora, tylko ma sterownik, który już ma wbudowany komparator i nie działa w moim przypadku, także starajmy się to zrobić jak najtaniej. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.